Hej, hej, tu NBA Action. Zapraszamy Was do naszego magazynu. Rozpoczynamy wędrówkę do Chicago, by zobaczyć, jak gra najlepsza drużyna konferencji wschodniej i najlepsza drużyna w lidze Chicago Bulls. Przede wszystkim do tej pory widać, że zespół Jordana ma naprawdę znakomitą formę. Niezależnie od tego, z kim grają, są świetni. Mamy szatnię pełną profesjonalistów, którzy wiedzą, jak grać i jak wygrywać. Każdy jest nastawiony na to samo, na zwycięstwo. Rzeczywiście, drużyna Jordana ma taki sam bilans zwycięstw, jak w tym stadium rozgrywek w zeszłym sezonie, kiedy ustanowili rekord ligi 72 zwycięstwa. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wspaniała obrona, która pozwala średnio rzucić przeciwnikom tylko 90 punktów na mecz. Obrońcy tytułu mają powody do zadowolenia, zwłaszcza z występów na wyjeździe. W tej chwili poza United Center Byki odniosły 13 zwycięstw i doznały tylko 3 porażek u siebie, tylko przegrali z Miami Heat. W oglądanym meczu w Filadelfii, zwłaszcza w końcówce, pokazali, jak trzeba bronić. Przegrywali 104-105 i zdobyli 7 punktów z rzędu. To jeden z takich meczów, kiedy staramy się pokazać przeciwnikom nasze najlepsze zagrania. Wiem, że mamy presję w tej chwili, ale postaramy się z tym uporać i zagrać tak jak w zeszłym sezonie. Powróćmy do akcji i przyjrzyjmy się pasjonującemu meczowi pomiędzy Orlando a Indianą, który rozstrzygnął się po 2 dogrywkach. Kluczową postacią okazał się jak zwykle dla Indiany Reggie Miller. Zwłaszcza, że był to rewanż za pierwszą przegraną. Zwyciężyli nas w pierwszym spotkaniu w sezonie, więc w podświadomości każdego z nas będących w szatni była tylko jedna myśl: odegrać. Na początku Miller był, jak mówią Amerykanie, zimny jak lód. Nie trafił pierwszych 7 rzutów, tymczasem Orlando grało świetnie i na zakończenie pierwszej połowy prowadziło 11 punktami. Druga połowa tego meczu to już zupełnie inna historia. Straty oraz niefrasobliwość w grze zapowiadały kłopoty dla Orlando. Na domiar złego dla rywali Miller odzyskał swoje umiejętności strzeleckie. Doprowadził do pierwszej dogrywki, do stanu 88-88. W pierwszej dogrywce obydwa zespoły rzuciły tylko po 4 punkty. W drugiej Orlando trafiło tylko dwukrotnie z 18 rzutów. Indiana po ciężkiej walce wyszła zwycięsko z tego meczu. 102-95, tylko 3 punkty Orlando w ciągu ostatnich 5 minut. W ciągu całego meczu byli lepszą drużyną, mieli więcej energii od nas, dlatego wygrali. A teraz czas na informację. Dobra wiadomość dla Orlando. Okazuje się, że przez długi czas kontuzjowany Penny Hardaway będzie mógł już zagrać w następnym meczu. Podczas drugiej już nieobecności Pennego w składzie Magic wygrali tylko 2 mecze, doznali 9 porażek. W całym sezonie, grając bez Hardawaya, mieli bilans 7 zwycięstw i 16 porażek. Krótko trwała więc przygoda Kennego Smitha w Orlando, który był zaangażowany w miejsce kontuzjowanego Hardawaya. Były gracz Houston i Detroit został już zwolniony. W najbliższym meczu zagra najprawdopodobniej także Nick Anderson, który wyleczył kontuzję nadgarstka. Obaj wystąpią chyba już dziś przeciwko Filadelfii. A teraz o kolejnym osiągnięciu Karla Malona. Listonosz zebrał 10-tysięczną piłkę w swojej karierze, stając się 11. zawodnikiem w historii ligi, który rzucił 20 000 punktów i zebrał 10 000 piłek. Znakomicie gra na wschodzie, także Miami prowadzące w Atlantic Division dostali nagrody. Tim Hardaway, najlepszy gracz tygodnia, Pat Riley, najlepszy trener miesiąca, a graczem miesiąca wybrany został Shaquille O'Neal z Los Angeles Lakers. What a spin move by Tim Hardaway. Super play. I aktualne dane na temat głosowania do meczu gwiazd. Konferencja Wschodnia wśród skrzydłowych prowadzi Grant Hill, 196 000 głosów. Pippen ma niespełna 150 000. Jordan zajmuje pierwsze miejsce wśród obrońców, 184 000. Mimo kontuzji Penny Hardaway ma prawie 100 000 głosów. Najwięcej, jeśli chodzi o centrów, głosów zebrał Patrick Ewing, 111 000. To wydarzenie dopiero w drugą niedzielę lutego bezpośrednio na żywo w polskiej telewizji, a teraz inna rzecz, która odbiła się głośnym echem w NBA. Transfer Jasona Kidda i Tonego Dumasa z Dallas do Phoenix za Sama Kazela, Mitcha Finleya i AC Greena. Jeden z najlepszych rozgrywających NBA młodego pokolenia przeszedł do Phoenix, bo nie mógł się porozumieć ze swoim trenerem Jimem Clemonsem, który jeszcze niedawno pracował dla Chicago. Pamiętamy znakomity występ Jasona Kidda jako debiutanta roku w meczu Wschód-Zachód. Miejmy nadzieję, teraz pokaże się w Phoenix. Ale przechodzimy do wydarzeń na zachodzie. San Antonio, Spursi zdawali się powracać do dobrej formy.
Wszystko zaczęło się powoli układać dla tej drużyny po odejściu trenera Hilla i objęciu zespołu przez Grega Popowicza, dotychczasowego menadżera drużyny. W ciągu krótkiego czasu ze stanu 3-14 doprowadził do wygrania 6 meczów. Te obie zmiany na pewno pomogą nam, ale musimy poprawić inne rzeczy. Myślę, że Popowicz jest na najlepszej drodze do osiągnięcia tego. Powrócił Admirał i San Antonio od razu, jak mówiłem, zaczęło wygrywać swoje mecze. Stabilna sytuacja była w pierwszej piątce. Powrót Robinsona pozwolił także Dominikowi Wilkinsowi wnieść świeży oddech do zespołu i grać zupełnie inaczej. Rzucił 24 punkty w zwycięskim meczu przeciwko Phoenix, wygranym 101-88. Wydaje mi się, powiedział trener Popowicz, wraca do drużyny agresywność. Myślę, że zaczną współpracować jak zgrana grupa. Zaczął także grać przede wszystkim Sean Elliott, który wreszcie przełamał kryzys psychiczny i przeciwko Phoenix rzucił 29 punktów. Myślę, że mamy dużo czasu do końca sezonu i że nie jest on jeszcze całkowicie stracony, zwłaszcza teraz, kiedy wiara we własne możliwości w drużynie wyraźnie wzrasta. Graliśmy lepiej, potrzeba czasu na treningi. Nie ma tego czasu, bowiem znowu kontuzja i nie zobaczymy Robinsona przez najbliższych kilka tygodni. Przenosimy się do Pacific Division, do meczu Sacramento-Portland, który rozstrzygnął się w dramatycznych okolicznościach. Przed meczem Mitch Richmond został uhonorowany za udział w Igrzyskach w Atlancie. Swój złoty medal oddał matce, a następnie to Blazers wyglądali, jakby mieli więcej zawodników z Dream Teamu. Kiedy Kingsi przegrywali 8 punktami po pierwszej połowie, Richmond zainspirował kolegów do lepszej gry. Sam rzucił 15 punktów w trzeciej kwarcie oraz trafił w ostatnich sekundach, doprowadzając do wygrywki. Richmond. Oh, what a big shot. You're talking about a clutch shot. Znakomicie grał Rashid Wallace. Najlepszy chyba jego występ w karierze. Drugoroczniak w NBA zapewnił Blazersom 3-punktowe prowadzenie na minutę przed końcem dogrywki. Richmond odpowiedział rzutem za 3 punkty. W sumie w tym meczu zdobył 37 punktów, a za chwilę zobaczymy akcję, która przyniosła Kingsom zwycięstwo. Piękne dogranie, 2 sekundy do końca, wygrana 101-99 i wielka radość Kingsów. Dzisiejszej nocy koszykarze Chicago Bulls zrewanżowali się za jedną z 4 poniesionych w sezonie porażek. W listopadzie Utah udało się pokonać byki 105-100 w Salt Lake City. Dziś Jordan i spółka u siebie pokonali Jazzmenów 102-89. Chicago szybko uzyskało wysoką przewagę, już w drugiej kwarcie prowadziło 26 punktami. Najlepszą oceną meczu są słowa Jerego Sloana. Gdyby chcieli wygrać z nami 50 punktami, zrobiliby to. Świetnie spisuje się w ostatnich meczach drużyna Portland. Dziś odniosła jeszcze jedno zwycięstwo nad teoretycznie mocniejszym rywalem. Znów dobry mecz Sabonisa, ale decydujące punkty w ostatnich minutach zdobywał dla zwycięzców Kenny Anderson, Shaquille O'Neal. Z 14 wolnych tylko 4 celne. W ostatnim dzisiejszym meczu jedyne zwycięstwo gości Charlotte Hornets wygrali z Golden State. W Atlantic Division wyraźna dominacja dwóch zespołów. Szczególne powody do zadowolenia musi mieć Pat Riley. Jego Miami jest liderem, tuż za nimi jeszcze do niedawna prowadzony przez niego Nowy Jork. W Central Division stawka pozornie bardziej wyrównana, ale liczą się tylko Chicago Bulls. Jaka różnica dzieli byki od reszty zespołów? Mieliśmy okazję zobaczyć przy okazji realizacji meczów Chicago-Detroit czy Chicago-Orlando. W Midwest Division również dwie drużyny ze zdecydowaną przewagą zwycięstw, jednak ostatnie dni nie były zbyt udane zarówno dla Houston, jak i Utah. W Pacific Division wyrównana rywalizacja Lakers i Seattle, ale do walki o miejsce w play-offie na zachodzie mogą włączyć się wszystkie zespoły, nawet ostatnie aktualnie Phoenix. A teraz jeszcze jedno wydarzenie, w którym przy okazji poprawiono rekord Ligi NBA. Atlanta, prowadzona przez Lennego Wilkinsa, jest jedną z najlepiej rzucających w tym sezonie drużyn za 3 punkty. W Dallas tylko w pierwszej kwarcie Hawks trafili 5 razy za 3 punkty, z czego Mookie Blaylock 3-krotnie, a ponadto Steve Smith, oto właśnie ten rzut. Hawks nie poprzestali na tym, rzucając również bardzo dobrze w drugiej kwarcie. Blaylock again for three, and Blaylock. Mookie Blaylock has Czwarty his celny rzut. fourth triple of the half.
ale i także rezerwowy. Rick Heisner trafił. Chcieli wymazać rekord, który należał do ich słabszych w tym meczu partnerów. Będący na fali trafili 10 razy celnie za 3 w pierwszej połowie. Z tego Mookie Blaylock 5-krotnie. W drugiej już nawet rezerwowi trafiali, by pobić rekord NBA 18 celnych rzutów za 3. Wysokie zwycięstwo Atlanty 109-73 pognębili rywala, przy okazji zabierając mu rekord NBA. To 19. celny rekord NBA trafia Burton. Hawks ustanowili nowy rekord, trudny chyba do poprawienia. Z 27 rzutów 19 celnych. A teraz wiele najciekawszych akcji i zagrań koszykarzy NBA. Rozpoczynamy od asyst. Finley jeszcze w zespole Phoenix. Teraz już wiemy, jest w Dallas. Zagranie graczy Clippers i Cleveland, a tą parę znamy bardzo dobrze. Malone do Stocktona. Mark Jackson i Stick. Weber kończy Juwan Howard. Sura do potapienki. Dwóch młodych graczy Cleveland, bardzo dobrze ze sobą współpracujących. I jeszcze jedna akcja Waszyngtonu. A teraz efektowne wyjścia graczy niewysokich. Rozpoczyna Kenny Anderson z Portland. Erlon Brandon, Cleveland. Diamond Stoudemire z Toronto. I Gary Payton. Jerry Stackhouse, gwiazda Filadelfii. Rezerwowy Indiany Travis Best. I Nick Van Exel. Dwukrotnie przy wysokich graczach Wilków. A teraz chwila oddechu. Kilka śmiesznych, nieco dziwnych sytuacji, jakie różnie zdarzają się w meczach NBA. Miller nearly stole it and takes a walk into the fourth row and then over. Oh, Carlos Rogers very nearly. It does have the steal. No, they call him out of bounds. I to chyba co najbardziej lubicie. Wsady rozpoczyna Cliff Robinson z Portland. Mistrz wsadów Antonio McDays. Sharif Abdur-Rahim, debiutant z Vancouver. Mark Davis. Kerry Kite, również rookie. Matt Geiger z Charlotte. Jeszcze raz McDays. Tego gracza nie trzeba przedstawiać. Jordan. Otis Thorpe. Byron Scott na stare lata nie zapomniał wsadów. Johnny Newman, Milwaukee. Debiutant Sandon Anderson i doświadczony Jerome Kersey. Teraz Jalen Rose. I zakończył Inca Dales z New Jersey. W ramach obchodów 50-lecia NBA wybrano najlepszych 10 trenerów w historii ligi. Rozegrali oni razem ponad 8 000 meczów i zdobyli 29 tytułów mistrzowskich. Red Auerbach to prawdziwa legenda. Przypomnijmy, 8 tytułów mistrzowskich z Celtami z rzędu. Trzeba być prawdziwym mężczyzną, żeby dostać się do NBA, a jeszcze twardszym, żeby zostać tu po roku. W sumie słynny Red wygrał w swojej historii 938 meczów. Rekord, który został pobity dopiero po 30 latach przez Lennego Wilkensa. Wilkens ma ponad 1000 zwycięstw, a na razie tylko jeden mistrzowski tytuł zdobyty z Sonics w 1979 roku. Jego ostatnie osiągnięcie to zdobycie złotego medalu z drużyną Dream Teamu w Atlancie. Jak długo będę miał świadomość, że dobrze przygotowałem drużynę, tak długo mam zamiar cieszyć się tym, co robię. Don Nelson, 19 sezonów NBA i po raz 4 został wybrany najlepszym trenerem. To jest ogromna satysfakcja. Miałem z tego więcej radości niż kiedykolwiek z gry w koszykówkę. Patrzenie na to, jak naprawdę wspaniałą rzeczą jest drużyna, myślę, jest niesamowite. Specjalnością Johna Kundi były tytuły mistrzowskie. Z Minneapolis Lakers wywalczył ich 5 w ciągu 6 lat. 3 dekady później Pat Riley poprowadził Los Angeles Lakers do 4 tytułów. Jak wiemy, później trenował Knicksów, obecnie prowadzi Miami Heat. Co mnie najbardziej motywuje, to zawodnicy. To oni inspirują mnie, by poprowadził ich do zwycięstw. Chuck Daly dwukrotnie zdobywał z Detroit Pistons mistrzowskie tytuły. W 1989 roku po raz drugi
pokonał Lakersu Pata Rileya, wcześniej wygrał w finale z Portland. Prowadził także, jak pamiętamy, w Barcelonie Dream Team. Phil Jackson. W tym wszystkim jest coś, co chyba jest najzdrowsze. Duch współpracy. Phil Jackson doprowadził do 4 tytułów chicagowskich byków w ciągu ostatnich 6 lat. Ja tylko czekam i dodaję trochę otuchy tu i tam. To jest rzecz, której nauczyłem się od trenera Reda Holtzmana. Red Holtzman trenował Jacksona, kiedy grał w Knicksach i wywalczył z nimi 2 mistrzowskie tytuły na początku lat 70., przysparzając Nowojorczykom wielkiej chwały. Kilka lat później legendarny Jack Ramsey, który wygrał ponad 800 meczów, zrobił to samo z Portland, dając fanom tego zespołu jedyną do tej pory radość. Było to w 1977 roku. Na koniec Bill Fitch, jeden z niewielu trenerów, którzy mają więcej zwycięstw niż Ramsey. Obecnie z Clippersami wygrał swój 900. mecz i może cieszyć się karierą, na którą składa się tytuł mistrzowski z Celtami oraz 2 nagrody dla najlepszego trenera Everybody ligi. think about one thing now. Set some picks. Set some picks. I tradycyjnie już na koniec 10 najlepszych akcji. Numer 10. Ray Allen z Milwaukee w meczu przeciwko Toronto. Oh no! Oh, that may be on. That's the best dunk I've seen this season. Akcja numer 9 to zwycięskie punkty Kendalla Gilla w New Jersey w meczu z Bostonem. 101-100 wygrana i przypomnienie o sobie dawnej gwiazdy Sonics. Kendall Gill. Numer 8. Eddie Jones z Los Angeles Lakers, nieco w stylu Jordana, kiedy wygrywał konkurs wsadów. The free throw line and sailed 15 feet into the sky and slammed it. Numer 7 Blue Edwards z Vancouver w meczu przeciwko Dallas. Blue takes it all the way along the baseline. He gets hit, maintains control, takes it to the weak side and kisses it up out the window. Numer 6 to Alan Iverson, debiutant w zespole w Filadelfii. Numer 1 tegorocznego draftu. It's a wonderful thing, this thing they call luck. Akcja numer 5 Grant Hill z Detroit w meczu z Nowym Jorkiem. W jego stylu. Watch this explosion. That was a highlight dunk. I akcja numer 4. Jeszcze raz w tym magazynie Nick Van Axel, mecz z Minnesotą. Czteropunktowa akcja, faulowany przy rzucie za 3. Akcja numer 3 to występ Randy'ego Browna z Chicago w dogrywce w meczu z Los Angeles. Randy Brown, are you kidding me? No, when he went up for that shot, I was thinking there's no way he's gonna make this shot. A teraz młodzi z Minnesoty. Kevin Garnett podaje do Chrisa Carra w meczu przeciwko Los Angeles Lakers. Beautiful play, beautiful Garnett to Carr. Some kind of pass by Garnett. Did you see the touch on that pass? Akcja tygodnia. Ponownie Grant Hill i jeszcze raz przeciwko zespołowi z Nowego Jorku. Write it down, Mrs. Brown. Now that might have all 20,000 here standing up. What's up with that move? To wszystko w naszym magazynie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. All right, here we go. Look out! Oh my goodness! Good man! Spit out! Spit out! Oh, baby! What a hole! Monkey! Konferencji